tym odcinku pokażę Ci, co robiłem w marcu w ogrodzie. Między innymi siałem koper, sałatę, papryczki chili, pikowałem pomidory i sadziłem czosnek niedźwiedzi. Zapraszam. Dokładnie tydzień temu posialiśmy pomidorki. Nie robiłem z tego ujęcia takiego do vloga, ale tutaj możecie zobaczyć short z tego wysiewu. Dzisiaj mija dokładnie tydzień, odkąd wysialiśmy. Gleba jest cały czas mokra. Zobaczcie, jak ładnie powychodziły pomidorki. Niedługo trafią do szklarni. Mamy malinowe, mamy fioletowe, bawole serce i to jest taka odmiana, nie znamy nazwy, jest opisana roboczo Jarek. A tutaj wysialiśmy paprykę Ramiro. Minęło dopiero 5 dni, jeszcze nic nie wyszło, czekamy spokojnie, też trafi do szklarni. Ok, tutaj mamy zasianą pietruszkę, zasialiśmy 2 rządki, jeden i drugi. Na razie trochę gęsto, ale wiadomo, to co powychodzi, to trochę poprzerywamy i tak to wszystko pójdzie prawdopodobnie w inne miejsce. Tutaj na razie tylko czekamy na wykiełkowane pietruszki. Więc to jest, mamy pomidory w środku, pietruszkę na zewnątrz. Idziemy teraz posiać sałatę. Nie no, zapomniałbym o najważniejszej rzeczy. Pod koniec października posadziliśmy czosnek. Nic z nim się nie robi do tej pory. On po prostu sobie rośnie. Trochę tylko wzruszyliśmy ziemię pomiędzy rządkami. Dobra, teraz podziałamy trochę w szklarni. No, dzisiaj wysiejemy tutaj sałatę do pikowania, czyli na razie wszystko w jednym rządku i koper. Kopru mamy 3 rodzaje, a sałaty 2. Dobra, mam coś takiego. Czy czymś takim? Czy czymś takim może? Zrobić rządek? Czym wy robicie takie rządki? Wiecie, ja to dopiero ogrodnik pasjonaty jeszcze. Ledwo po 30. Zaczynamy od kopru. 3 pierwsze rządki to będzie koper do ogórków, akurat odmiana kozak. Teraz odmiana turkus. I teraz trzecia odmiana kopru ambrozja. Teraz sałata krucha lodowa Tarzan, ale sałaty damy tylko po jednym rządku, a później będziemy pikować. Ostatnia sałata królowa lata, krucha. Również jeden rządek, później do pikowania. Teraz przysypujemy nasze ziarenka. One nie mogą być też zbyt głęboko, tak 1 cm i ten koper tak doklepujemy. I teraz tak, mamy nasze nasionka przysypane. Zobaczcie, jak fajnie teraz jeszcze obróciłem te opisy zgodnie tutaj z instrukcją żony mojej. Ja już w ogóle nie używam Google. Ja już po prostu się pytam prosto mojej żony, ona wszystko wie. Także ustawiliśmy w ten sposób te opisy i teraz podlewam te nasionka. Musiałem pójść jeszcze raz i dolać wody do konewki, bo szybko się skończyło. Dzisiaj zrobimy jeszcze jedną rzecz w ogrodzie. Posiejemy papryczki chili. Pomyślałem, że fajnie byłoby mieć swój sok z kiszonego chili. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście o czymś takim. To jest bardzo dobra rzecz. Uzależniający sok. Więc chcę mieć swoje chili, żeby nie przepłacać. U nas kosztuje taki za buteleczkę 0,3, chyba z 13 zł z zaprzyjaźnionego sklepu ze zdrową żywnością. Moim zdaniem za dużo. Zrobimy swoje. Więc tak. Przygotowuję trochę doniczek. Na oko, mam tyle. Uzupełniam je ziemią. Tak niecałe, gdzieś do 8/9. Mamy nasiona chili też od zaprzyjaźnionego dostawcy, nawet jeszcze zalakowane. Pozdrawiam Cię, ciociu Agnieszko. I siejemy.
Wiadomo, tylko te najmocniejsze roślinki zostawimy, nie wiem czy po jednej, czy po dwie w takiej doniczce, a resztę może rozdamy znajomym, może napiszcie do mnie na Instagramie, tutaj jest link, odezwijcie się, może Wam to wyślę, a może jesteście z okolic, to Wam to dam. I teraz tak, przysypuję lekko ziemią, nie mocno, no i lekko podlewamy. Nie wiem, taka konewka profesjonalna. Trochę słaba, bo kierunkowo leci woda, więc wiecie. Nie jest to najlepsza konewka, jaką miałem w życiu, ale pożyczyłem od Tomka, Tomek mi dał. Mówi, korzystaj. No i tyle. I czekamy. Będziemy mieli prawdopodobnie taką małą szklarnię, 1,40 m na 3 m. Jeżeli tam będziemy to trzymać, to fajnie. Wszystko nam się ładnie w ciepłym miejscu nasłoneczni, nie będzie trzeba się schylać. Także zostańcie tutaj ze mną na dłużej. Zapraszam do subskrypcji i komentowania, jak u Was wygląda marzec. Pozdrawiam. Od wysiewu pomidorów minęło dokładnie 12 dni i one są teraz w takim stanie. Mają już tak, nie wiem, około nawet 6 cm. Ewidentnie przesadziłem z ilością tych nasion. Bardzo mi się gęsto rozrosły i teraz je popikuję. Zrobię to tak, że w każdej doniczce zostawię po jednym pomidorku. Postaram się wybrać taki najzdrowszy, najlepszy, a resztę, znaczy nie resztę, część popikuję jeszcze dodatkowo, no bo szkoda mi tego tak wyrzucać, a może komuś się przyda, może komuś rozdam, a może komuś dam, a może te mi umrą i będę miał zawsze zapasowe, będę miał więcej zawsze tych pomidorów. Popikuję tutaj co parę tam centymetrów, a resztę wyrzucę. I jak to robię? Bardzo prosto. Dobra, wziąłem rękawiczkę, żeby się nie uwalić tą ziemią. Dobra, nie rzucam tego za dużo. Ten, szczerze mówiąc, jest do dupy. A resztę wywalam. Dobra, tą resztę, tą doniczkę sobie tych awaryjnych zostawiłem, a tą resztę po prostu wyrywam. I zostawiam najładniejsze. Ciężko powiedzieć, który jest najładniejszy. Wszystkie są piękne. No i ostatni gatunek, bo w domu będziemy mieli po 10 doniczek, taki był plan, po 10 doniczek z każdego rodzaju, ale będzie tylko po 9, bo jedna doniczka zostanie w szklarni. W szklarni teraz jest trochę zimniej niż w domu, no ale zobaczymy, robimy taki eksperyment, bo wiadomo, że te, które będą w tych większych donicach, które idą tak zwane na straty, bądź na wymianę, bądź w razie gdyby te coś nie wzeszły, to podejrzewam, że będą słabsze ze względu na te przesadzanie. Ja mogłem urwać jakiś korzeń czy coś, to może się to nie przyjąć, więc te zakładam, że będą słabsze, te w doniczkach mocniejsze, więc zostawię też po jednej doniczce z każdego rodzaju w szklarni. No i zobaczymy. Zostały mi ostatnie, zostały mi malinowe, nowe dziurki. Dobra, jak chcecie zobaczyć całą historię od ziarenka do pełnego pomidora, to zapraszam do subskrypcji, to chowam do namiotu. Zobaczcie, jak to teraz wygląda w szklarni. Oprócz tego, co tu mamy. Z tego, co ostatnio sialiśmy, jeszcze nic nie wzeszło. Tutaj poszła rzodkiew. A do domu trafiają te. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Po 9 sztuk każdego rodzaju. No i fajnie. Pozdrowionka.
Dobra, w międzyczasie przyszła paczka. Prawdopodobnie to jest czosnek niedźwiedzi i chyba rabarbar. Zaraz zobaczymy. Proszę bardzo. W takiej formie. 2 razy czosnek niedźwiedzi i rabarbar. I zaraz będziemy sadzić. No i dobra. I takie coś. Nie będę tego rozdzielał, po prostu wpakuję to po wyjęciu z doniczki w ziemię. A oprócz tego jest jeszcze rabarbar. No i zobaczymy. No i dobra, tutaj w cieniu czosnek niedźwiedzi. Powiem...